Przypomnę natomiast wszystkie po kolei działania, które mogłyby nas tutaj zaskoczyć, czyli na przykład pierwszym, które zawsze wykonujemy, jest działanie w nawiasach. Tak? Nawiasy wyglądają w ten sposób, tam może być wewnątrz nawiasu dowolne z działań, które już wcześniej wymieniliśmy. Potem jest potęgowanie i pierwiastkowanie, tak? Czyli na przykład w ten sposób wyglądające lub w ten sposób wyglądające zapisy. Następnie jest mnożenie i dzielenie. I co ciekawe, mnożenie i dzielenie, w związku z tym, że są równoważne lub wręcz jest to samo zadanie, to samo działanie, wykonujemy w kolejności od lewej do prawej. Tak? To trzeba pamiętać, że jeżeli mnożenie nastąpi pierwsze, no to musimy je wykonać pierwsze, jeżeli dzielenie wystąpi pierwsze, to musimy dzielenie wykonać pierwsze. Potem jest dodawanie i odejmowanie. Dodawanie i odejmowanie jest przemienne i możemy je wykonywać w dowolnej kolejności. Możemy dodać pierwszy i ostatni wynik, odjąć trzeci, odjąć piąty. W każdym razie dodawanie i odejmowanie możemy wykonywać w dowolnej kolejności. I to są wszystkie działania. Jak widzicie, nie mamy tutaj ani pierwiastkowania, ani potęgowania. Nie mamy też dodawania i odejmowania. I mogłoby się wydawać, że nie mamy również nawiasów, lecz zobaczycie tutaj w późniejszym terminie, że jednak nawiasy były. Zajmijmy się tym, co mogłoby pójść źle w tym zadaniu. Wyobraźmy sobie, że potraktujemy kreskę ułamkową jako dzielenie i zapiszemy to działanie w ten sposób. Tak, potem 2 i razy 4. Zwróćcie uwagę, że to jest prawie to samo, tylko zamieniliśmy dzielenie na kreskę ułamkową na dzielenie. No i w takiej kolejności wykonując będziemy otrzymywać jakiś wynik. Możemy sobie go prześledzić, to jest tak. 4 podzielone na 16 to jest 1/4. 1/4 podzielona na 2 to jest 1/8, a 1/8 razy 4 to jest 1/2. I w ten sposób wykonane działanie będzie niestety złym wynikiem. Od razu Was uprzedzam, że to jest błąd. Dlaczego wcześniej wspomniałem o tym, że tutaj są nawiasy? Ano, jeżeli mamy taki zapis jak tutaj, mamy to zapisane w postaci ułamka. No i ułamek składa się z licznika i z mianownika, czyli na przykład jeżeli byśmy mieli ułamek 2/4, moglibyśmy sobie wykonać to działanie w ten sposób, że byśmy go skrócili i wyszłoby nam 1/2, czyli podzielone 2 przez 4 daje nam 1/2. Gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, to wynik po prostu byłby równy 2, bo 4 podzielone na 2 to 2. Więc zwróćcie uwagę, jak ważne jest w ułamku kolejność tego dzielenia. To jest jedna sprawa. Natomiast tutaj my w liczniku mamy działanie. W mianowniku też mamy działanie, więc musimy wykonać je w kolejności takiej, że najpierw obliczymy, jaki jest licznik tego ułamka, a potem obliczymy, jaki jest mianownik tego ułamka i dopiero wykonamy dzielenie. Dopiero wykonamy dzielenie licznika przez mianownik. Więc uprośćmy sobie to górne wyrażenie. Ja wcześniej liczyłem, ile to jest 4 podzielone na 16, może pamiętacie, ale pokażę Wam to też zapisane jako ułamek, aby łatwiej było to obliczyć. Możemy skrócić taki ułamek przez 4 i wychodzi 1 w liczniku i 4 w mianowniku. To jest
czwarta. Z tabliczki mnożenia wiemy, ile to jest 2 razy 4. Tutaj z boczku sobie napiszemy, że to jest 8. Możemy teraz uproszczoną wersję tego ułamka zapisać. To jest 1 czwarta podzielona przez 8. Teraz zwróćcie uwagę na to, że to główne dzielenie, ta główna kreska ułamkowa, która tutaj była wcześniej, w moim przykładzie jest nieco dłuższa. Gdy mam ułamek piętrowy, staram się zachować podział na licznik i mianownik, czyli u mnie w liczniku jest 1 czwarta, co zresztą widać, gdyż ta 1 czwarta ma krótszą kreskę ułamkową. Teraz w tym wypadku mogę sobie to działanie zapisać w ten sposób. 1 czwarta podzielone na 8. I jak najbardziej jest to prawidłowy wynik, znaczy prawidłowy zapis, gdyż 1 czwarta u mnie w liczniku jest dzielną, a 8 w mianowniku jest dzielnikiem. I jeżeli chcę teraz to działanie wykonać, to po pierwsze mógłbym to wpisać na kalkulator i to byłoby 1 podzielone na 4 podzielone na 8 lub zapisać mnożenie dzielenie jak mnożenie, czyli 1 czwartą razy 1 ósmą. To jest taki trik, że jeżeli dzielenie zapisujemy jak mnożenie, możemy tę liczbę odwrócić do góry nogami i wymnożyć z tą pierwotną. Jak się przyjrzycie, 1 czwarta razy 1 ósma to jest po prostu 1/32. To jest prawidłowy wynik. Jeżeli komuś z Was taki wynik wyszedł, to gratuluję tego wyniku. Jeżeli macie jakieś pytania do tego zadania lub do kolejności wykonywania działań, piszcie w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie lajka, to jest bardzo ważne dla mojego kanału. Jeżeli chcecie więcej takich zadań, zasubujcie i oczywiście zachęcam do wspierania kanału. Do następnego filmiku. Trzymajcie się.